Cześć! Dzisiaj zaczynam urlop i budowę pergoli ogrodowej wolnostojącej. Wszystko zamierzam zrobić sama, a nagrywam, ponieważ nikt nie wierzy, że mi się uda. Postaram się krok po kroku pokazać moją budowę. Najpierw przygotowanie posadzki. W dużym skrócie. Grunt, 3 razy folia wpłynie do balkonów i tarasów, odstęp pomiędzy warstwami 4 godziny i płytki. Rozmierzam posadzkę i sznurkiem wyznaczam rogi, w których staną słupy.
Nierówności szlifuję papierem ściernym. Impregnuję miejsca, gdzie ucięłam i zakładam na stopy. Maluję. Farbę sama mieszałam, żeby uzyskać ten odcień. Słupy przykręciłam na wkręty ciesielskie. Sprawdzam poziom na górze i odległość pomiędzy słupami. Rozmierzam i docinam z lekkim zapasem. Później pokażę po co. Zaznaczam kawałki do odcięcia. Belki połączę na zakładkę. Teraz praca na wysokości. Założę belki i przyłapię na razie zwykłymi wkrętami do drewna.
To jest ten zapas, o którym mówiłam wcześniej. Najpierw przykręcę belki do słupów na wkręty ciesielskie, a później go zeszlifuję. Po szlifowaniu wygląda tak, a po malowaniu tak. Deski zostały mi z więźby dachowej, wysokość 15, szerokość 4 cm. Wykorzystam je na krokwie. Wcześniej już je trochę przygotowałam, wstępnie docięłam i zaimpregnowałam. Zaznaczyłam lekki skos do odcięcia. Docinam tak dwie krańcowe, a w środkowych zrobię tylko zamki na końcach. Przymierzam, żeby złapać długość. Z przodu zostawiam 2 cm na deskę czołową, a z tyłu na rynnę. Wszystkie deski docinam na tą samą długość, później rozmierzę i zrobię zamki. Przed montażem krokwi nawiercam otwory wiertłem samowiercącym. Szpaks się ładnie schowa, a poliwęglan będzie dobrze przylegał. Robię prowadzenie dla wkrętów. Uniknę dzięki temu przypadkowego zjechania w bok podczas przykręcania.
Zostało mi jeszcze trochę drewna, założę 2 ściany. Na dole wstawię grube belki w celu całkowitego ustabilizowania konstrukcji. Przed wkrętami prowadzenie. Zwolnimy na chwilę. Za bardzo zbliżyłam się do ostrza, za sekundę tarcza zahaczy o rękawiczkę i porwie rękę. Pośpiech, bo pogoda niepewna, bo urlop się kończy, chwila nieuwagi i katastrofa. Myślałam, że mnie zeszyją i wrócę do domu, ale na sorze okazało się, że oprócz skóry przecięłam także kość i ścięgna. Zostałam naprawdę pięknie i szybko zaopiekowana. Jeszcze tego samego dnia przeszłam 3-godzinną operację, podczas której zespalono ścięgna i w związku z dużym ubytkiem kostnym chwilowo założono mi drut, który zostanie usunięty za kilka tygodni. Spędziłam 6 dni w szpitalu wojskowym na Wajgla we Wrocławiu, z czego 5 na intensywnej opiece oddziału ginekologicznego. Jestem ogromnie wdzięczna wspaniałym lekarzom za uratowanie ręki i wszystkich palców. Pozdrawiam przemiłe panie położne, które naprawdę świetnie się mną opiekowały. I wiecie co? Ja nigdy wcześniej nie byłam w szpitalu, ale słyszałam różne rzeczy na temat jedzenia, że niedobre, że za mało doprawione, a tu taka niespodziewanka. Wszystko było naprawdę smaczne. Pozdrowienia dla kucharzy. Po wyjściu ze szpitala postanowiłam skończyć pergolę, ale już nie swoimi rękami niestety. Poliwęglan biały 10 mm 5-komorowy. Z jednej strony taśma pełna, a z drugiej, tam gdzie będzie spad, taśma paroprzepuszczalna zapobiega kondensacji pary wodnej. Listwy aluminiowe 7 sztuk. Wcześniej nawierciłam otwory co 40 cm i założyłam uszczelki. Śruby samowiercące 10 mm, długość 10 cm. Podkładki z kapturkiem. Montaż poliwęglanu. Strona zabezpieczona przed promieniami UV na wierzchu. Dzięki niej płyty nie będą żółkły. Przyłapiemy na wkręty, aby uniknąć przesunięcia płyt podczas montażu profili aluminiowych. Przed założeniem poliwęglanu na krokwie można jeszcze wkleić uszczelki. Wyeliminują dźwięk, jaki poliwęglan wydaje przy nagrzewaniu i stygnięciu. Ja nie zakładam, ponieważ jak mówiłam wcześniej, deski są odpadem z więźby dachowej i mają 4 cm. Dostępne uszczelki dedykowane do poliwęglanu są 6 cm, więc zwisałyby mi po bokach. Bez nich poliwęglan po prostu strzeli od czasu do czasu. Dookoła listwy zakończeniowe. I przesadziłam ze śrubami. Kapturki musieliśmy pozamykać na taki pistolet. Założymy ściany, które zaczęłam przed wypadkiem. Z tyłu rynna. I pierwsza imprezka. Oświetlenie. Nie mam dociągniętego prądu, więc wypróbuję taśmę LED na baterię. Zamontujemy ją w takim profilu aluminiowym, ale najpierw musimy przedłużyć kabel do włącznika, bo jest bardzo króciutki. Do belki na górze mocujemy profil i nawiercimy otwory tak, żeby kabel wszedł do tyłu, a później wyszedł z przodu prosto do włącznika. Mało to profesjonalne, ale nie będzie go widać.
Z odpadków powstanie jeszcze stół. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to czas na krótkie podsumowanie i zaraz pokażę, jak całość wygląda. Przez nierówności na posadzce płytki nie wyszły mi tak na 100% równo, a co za tym idzie, przy poziomowaniu podstaw słupów trudno było złapać poziom. Stopy wydają się być solidne, ale mimo tego, że zrobiłam na zakładkę i wszystko się pięknie zakleszczyło, cała konstrukcja ustabilizowała się częściowo po założeniu krokwi, a całkowicie dopiero po założeniu ścian. Następnym razem zdecydowanie wolałabym kotwić podstawy zalewane betonem. Przez kiepską pilarkę praktycznie wszystko musiałam ciąć z zapasem i szlifować. Zużyłam 3 paczki krążków do szlifowania. Do budowy następnej na pewno muszę kupić sobie precyzyjną pilarkę tarczową, będzie szybciej i wygodniej. Ukośnicy na razie nie tykam. Taśma LED naprawdę daje radę. Nie wiem, jak długo podziała, ale nie był to jakiś duży wydatek. Nawet gdyby miała poświecić jeden sezon, łatwo ją ściągnąć i zastąpić czymś innym. I na pewno nie chcę już nigdy robić z odpadów, ponieważ przygotowanie drewna zajęło sporo czasu. Jeżeli budowałeś dom, wiesz, jakie ono włochate przyjeżdża. No i przyznaję rację tym, którzy nie wierzyli. Nie udało mi się samej skończyć. Zrobimy jeszcze szybki test poliwęglanu, ponieważ na górę stołu wkleiliśmy płytę, która mi została. Nic się nie stało, super, można stawiać gorące gary. Teraz wosk. Nic się nie odkształciło. A to ja. Nie, żarcik, to ja. Chwilowo czeka mnie oszczędny tryb życia i kilkutygodniowa rehabilitacja, ale udało się, a wyszło tak. W następnym odcinku pokażę meble ogrodowe i moją bliznę.